Hej, cześć i czołem! Oto film o naszej przygodzie z budżetowym interkomem marki Noeci, który nazywa się GoCom 4. Jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie znać nasze zdanie na jego temat, oglądajcie. Dobrze, może zaczniemy od tego, że film jest sponsorowany, ale oczywiście nie będzie nam to przeszkadzało w opowiedzeniu o wszystkich wadach tych interkomów, które znaleźliśmy. Dodatkowo nasi fani też dostali kilka zestawów takich interkomów i oni też będą swoje filmy dosyłali, będziemy je publikowali, także będzie fajna recenzja z wielu punktów widzenia i od wielu użytkowników. I mam nadzieję, że to całkiem ciekawie wyjdzie, dlatego jesteśmy sami ciekawi tego eksperymentu. Również macie filmik nagrany, już opublikowany, w którym przedstawiamy, jak ten interkom zamontować do kasku szczękowego w tym przypadku. Także myślę, że będzie takie pełne kompendium wiedzy. fakt, jaki może Was zachęcać do oglądania tego filmu, jest taki, że jest to interkom, który jest realnie budżetowy i jest taka obiegowa opinia, że można mniejszą kwotą zadowolić się i korzystać z funkcji, które są dostępne dla interkomów droższych, które są na rynku. No i my będziemy ten mit potwierdzać lub obalać. Miłego oglądania. Tak, no jest to interkom budżetowy, więc nie będziemy od niego oczekiwali jakości, funkcji, wyposażenia całej tej otoczki, tak jak od interkomów premium. Będziemy się starali ocenić ten interkom pod kątem ceny, którą trzeba za niego zapłacić, tak? A ponieważ jesteśmy mocno rozpieszczeni, bo na co dzień używamy Cardo, to będziemy mieli tutaj mocne porównanie do bardzo silnego na rynku producenta interkomów. Dobrze, więc zaczniemy od takich aspektów zewnętrznych, samej budowy, ergonomii tego interkomu. Co byśmy tutaj mieli ciekawego do powiedzenia? Tak na pewno sam montaż jest bardzo prosty, niczym się tutaj nie wyróżni, nie zaskakuje na tym polu interkomowym. Tak, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że korzystając wyłącznie z jednego przedstawionego przez producenta zestawu montażowego będziemy skazani na tylko jedną możliwość zamontowania tego interkomu, czyli jest on przykręcany do dolnej krawędzi kasku. I uwaga, ostrzeżenie pierwsze, nie wszystkie kaski lubią taki typ montażu, ponieważ niektóre kaski w dolnej krawędzi posiadają kształt, który będzie bardzo mocno uniemożliwiał zamontowanie takiego interkomu, więc przede wszystkim zanim kupicie taki interkom, zobaczcie, czy dolna krawędź waszego kasku nie ma takiego załamania lub nie ma tam takiego plastikowego elementu, który może ten montaż bardzo utrudniać. Tutaj uczulam wszystkich posiadaczy kasków marki Nolan, które często mają taką krawędź. Druga ważna rzecz to jest to, że kiedy będziecie przykręcać, ponieważ to jest taka szczypaczka, która przyczepia się do tej dolnej krawędzi i skręcane tam dwie śrubki, nie róbcie tego zbyt brutalnie, ponieważ będzie mogło to mieć wpływ na to, jak wasza skorupa zacznie trzeszczeć, a kiedy ona to zacznie robić, to znaczy, że jesteście już daleko za daleko. No i kolejnym aspektem, który w mojej ocenie mógłby poprawić ten system montażowy, jest użycie choć odrobiny taśmy 3M, która mogłaby w miejscu, w którym rzeczywiście ten uchwyt dotyka do kasku, przytrzymać go mocniej i dzięki temu ten objaw, który właśnie Wam pokazuję, nie byłby tak bardzo trudny dla mnie do zrozumienia. Także tutaj, jeżeli chodzi o aerodynamikę, na pewno ten interkom będzie delikatnie przeszkadzał, będzie generował dodatkowy hałas, ale jest to akceptowalne i inne interkomy, czy Cardo, czy takie zewnętrzne, podobne wrażenia dają, więc tutaj też nie ma się za bardzo do czego przyczepić i tyle po prostu chyba w tym temacie. Ja będę miał jeszcze jedną uwagę. Słuchamy, Krzysztofie. Ta krawędź tej szczypawki, jeżeli Wasz kask będzie miał tą dolną krawędź kasku bez poduszki, że tak powiem, w sensie będzie to ten element stanie się najniższą częścią kasku, może się okazać, że kiedy jedziecie cafe racerem lub motocyklem, który ma klipony, gdzie Wasze ręce będą bardzo opuszczone, a Wasza głowa będzie między ramionami, kiedy będziecie odwracać głowę w stronę interkomu, zobaczcie, czy nie ma kolizji z interkomem, żeby nie ograniczał Wam możliwości obracania głowy. To jest w takich bardzo szczególnych motocyklach to zjawisko występuje, ale warto, żebyście przed montażem interkomu też tą pozycję sobie ustalili, żeby nie było takiej kolizji, bo będzie Wam trudniej skręcać w lewo. Sam jakoś ten centralki, no widać, że to jest Chińczyk, ale taki dosyć porządny i nie ma tutaj takich obaw, że coś będzie wypadało, te przyciski, albo nie wiem, będzie to trzeszczało i jakoś będzie to mało, że tak powiem, takie solidne. Wygląda to całkiem ok, no za te 300 kilka złotych to naprawdę jest super sprzęcior. Tak. Także już trochę spaliłam ten film, ale słuchajcie, oglądajcie dalej, bo też opowiemy, na co należy zwrócić uwagę i może nie dla wszystkich też jest ten interkom.
Jeżeli właśnie chodzi o same przyciski, to dla mnie one są dosyć słabo wyczuwalne w rękawicach. Ja jeżdżę w różnych, no i w grubych, kiedy jest zimno i takich cienkich, letnich i tak dalej. Nie jest to dla mnie jakoś super intuicyjne i wyczuwalne. Trochę muszę tutaj pomacać po tym interkomie, żeby się na nim odnaleźć. A już w ogóle taki dolny przycisk w ogóle jest dla mnie niewyczuwalny, nawet często jakby bez rękawicy, więc namierzenie go graniczy z cudem. Całe szczęście on jest mało używany, ale mogę tylko potwierdzić, jak najbardziej przyciski są mało instynktowne i trzeba się oswoić. Bo w pierwszym dniu użytkowania po prostu wykażcie się odrobiną cierpliwości i próbujcie zapamiętać to miejsce, gdzie dany guzik jest. Jakiś punkt odniesienia warto sobie znaleźć. Nie wiem, czy to będzie długość interkomu, czy będziecie przesuwać palcem, ale guziczki, ponieważ nie odstają znacząco, oczywiście mają tektonikę, która zakłada, że część z nich jest niższa i część jest wyższa, więc przy odrobinie wprawy można gdzieś tam się domyśleć i nie jest to bardzo męczące, ale wymaga to odrobiny czasu, a dolny przycisk dla mnie w ogóle nie istnieje, jego używam tylko wtedy, kiedy zdejmę interkom. Dokładnie, ja też to robię właśnie, kiedy go zdejmuję. Dobrze, to może jakieś techniczne aspekty, tak? Mam tutaj Bluetooth 5.1. Tak, Bluetooth 5.1 to jest taki standard Bluetootha, który daje bardzo małe opóźnienie, także między tymi kaskami właściwie jest mikroskopijne opóźnienie. Ilość pakietów wysyłanych i odbieranych przez obie centralki jest na tyle wysoka i duża, że zarówno muzyka jest całkiem niezłej jakości. Oczywiście audiofile tutaj będą bardzo fukać, ale no niestety to jest Bluetooth, więc na pewno będzie gorzej niż z bezpośredniego połączenia, ale Bluetooth 5.1 daje bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o samo wykorzystanie tej technologii, ze względu na to, że można też w nim zawrzeć taki Bluetooth, który ma duplex, czyli możemy podłączyć dwa oddzielne urządzenia, do których zresztą możemy podłączyć dwa następne, więc mamy w sumie konferencję na 4 i możemy podłączyć na oddzielnym kanale i telefon, i nawigację i wtedy w sumie do samego interkoma połączonych 4 urządzenia. Więc jest to Bluetooth, który sobie radzi z dużą ilością wysyłanych pakietów, aczkolwiek następują pewne przycięcia. No. Tak, to co bardzo ważne i czego też nie powiedzieliśmy na początku, tutaj nie ma technologii mesh. Tu jest sam Bluetooth, nie ma nic więcej ponadto. Są jakieś ploteczki, że ten mesh będzie w tych interkomach za jakiś czas dostępny, ale jak na razie się opieramy na samym Bluetoothie, tak? Aktualizacji na pewno nie będzie. Bo nie ma aplikacji, więc Tak. jakby tutaj nie mamy aplikacji dostępnej, więc aktualizacji tutaj raczej zabraknie. Ale też co jest ważne, to też mesh daje takie lekkie opóźnienie. My mamy tutaj Cardo i przy meshu, no jest, jeżeli ja coś mówię, to Krzysztof słyszy to po ułamku sekundy. Na początku nas to bardzo denerwowało, ale teraz się do tego przyzwyczailiśmy, natomiast tutaj nie ma tego efektu opóźnienia na przykład, więc to jest też... Nawet bym powiedział, że więcej niż ułamek sekundy. Mesh daje opóźnienie takie, nawet bym powiedział, że sekundę lub nawet ponad sekundę. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Kiedy klaśniecie albo krzykniecie, to druga osoba będzie o tym wiedziała natychmiast. Technikalia ciąg dalszy. Tak, według producenta bateria trzyma 12 godzin. Potwierdzamy, że trzyma bardzo długo, cały dzień jeżdżenia, nie wyczerpuje jej. Tak, tutaj niestety Ze nie mamy... słuchaniem muzyki. Tak, ze słuchaniem muzyki non-stop i komendami z nawigacji czy tam z Janosika. Nie mamy tutaj niestety wskaźnika takiego jak w innych interkomach, stanu naładowania baterii. Tak, że interkom nam mówi przy wyłączaniu, ile jeszcze nam zostało. W ogóle nic nie mówi przy włączaniu, to mnie wkurza, bo jak go wyłączam, to muszę patrzeć To na też lampkę. nie wiesz, tak, czy on jest wyłączony, tak naprawdę. tak. Tak, ale na przykład na poziomie telefonu, tak, przy połączeniu Samsunga, Bluetooth tak. w modelach Samsunga jakby widać na połączeniu Bluetooth, ile urządzenie podłączone ma stanu baterii jeszcze Tak do jest. wykorzystania. No i tutaj jeżeli bateria jest słaba, to miga czerwona dioda na samym urządzeniu, więc w jakiś tam sposób można sobie określić, czy trzeba jeszcze się doładować z tą baterią, czy jeszcze nie. I druga funkcja, która jest stricte techniczna, to wodoodporność. Nie lękajcie się, z tym urządzeniem możecie pojechać w największą burzę. Wodoodporność to jest bryzgoszczelność tak naprawdę, bo nie można w nim nurkować i nie można go zostawić pod wodą. Jakby to tyle dobrego. Tutaj wrażliwym punktem oczywiście jest gniazdko, ponieważ gniazdko to jest taki mikrojack, który na pewno będzie stanowił dla wody najłatwiejszą drogę do wtargnięcia do środka, dlatego ważne, żebyście też wsuwali go świadomie i dbali o czystość tego elementu. Jak Wam kiedyś wpadnie do piachu, to żeby potem nie było, że przez ten piach woda wejdzie do środka. I to jest właśnie też różnica między interkomem premium, bo tutaj na przykład w Cardo mamy takie magnesowe mocowanie, tak, że ten kabel nie wystaje, nie wkłada się do gniazdka właśnie tego kabla łączącego, tylko to jest bardziej tak jakby Centralka stanowi pasowane w kompletnie Cardo. niezależną część od reszty kasku, można ją schować w kieszeń i tyle. Żadne kable nie będą wisiały dodatkowe. A tutaj jakby jest to prostsze urządzenie, więc ma prostsze rozwiązania.
Sam system montażowy, który pewnie, jeżeli nie oglądacie filmu, to Wam szybko powiem, polega na tym, że mamy dwie słuchawki dosyć dużej średnicy i nie we wszystkich kaskach one mogą się zmieścić w miejscach, które są do tego przeznaczone. I druga ważna rzecz, jeżeli już się nie mieszczą, to zwróćcie uwagę, ponieważ one mają wyjścia kabli, które są nie do końca, znaczy zmieniają kształt owalu na taki owal z dzióbkiem i ten dzióbek dobrze by było, żebyście ukierunkowali wkładając do kasku w taki sposób, żeby Was nie uwierał, bo to będzie najwyżej wystająca część całej słuchawki. No i mi się zdarzyło, że ułożyłem je tak, że potem płakałem, więc musiałem zdjąć kask, przełożyć słuchawkę w innej pozycji. Dlatego też w momencie, kiedy będziecie kupować taki system montażowy, ten interkom, możecie wpaść do sklepu ze swoim kaskiem i po prostu zrobić taki próbny montaż bez rzepowania, po prostu wyjąć z pudełka, przyłożyć, pasuje, nie pasuje. Idąc dalej, jest to takie typowe urządzenie plug and play, czyli montujecie, odpalacie telefon i wyłączycie się z drugim użytkownikiem i nie macie możliwości ustawienia przez aplikację różnych parametrów, co jest takim też uproszczeniem, także nie trzeba siadać i ustawiać wielu rzeczy, o których też później powiemy, których tutaj trochę nam brakuje, ale też jakby jest to szybsze, tak? Albo działa, albo nie działa, tak? Jest zero-jedynkowy tak, temat. proste urządzenie i jakby niewiele modyfikacji można przeprowadzić w momencie montażu i ono po prostu działa takie, jakie jest. Jest to z jednej strony plus, z drugiej strony troszeczkę odziera nas to z możliwości, o których będziemy mówić dalej. Dodatkowych konfiguracji. Tak, dodatkowych konfiguracji, które czasami mogą się przydać i jest tu jeden punkt, który na pewno tutaj wytkniemy, gdzie ja poczułem dosyć srogi ból tyłka. Tak, mamy wszystko w naszych notatkach, będziemy na nie zerkali, bo nie chcemy też o niczym zapomnieć. Tutaj tak samo łączenie później z drugim użytkownikiem, czy łączenie z telefonem jest banalnie proste, tutaj nie będziemy się nad tym rozwodzić, wszystko jest w instrukcji, więc krok po kroku możecie sobie jakby to wszystko przejść i wątpię, żebyście mieli problemy, jeżeli będziecie mieli, to do nas napiszcie. Komunikacja i instrukcja jest po polsku i jest zrobione to całkiem spoko i myślę, że osoba, która będzie wręcz krok po kroku robiła to, co jest w instrukcji, ogarnie wszystkie możliwości tego urządzenia. Co też możemy na tym etapie dodać, to że łączenie na przykład z innymi markami, my sprawdziliśmy łączenie Scardo, też jest bardzo proste, chyba prostsze nawet niż Sena Scardo czy Interphone Scardo. Minuta i mamy połączony system po Bluetoothie, Cardo przyjmuje go jako normalne urządzenie typu interkom, zresztą żeby było śmieszniej, GoCom też paruje się jako interkom, więc tutaj jest to instynktowne, bo w niektórych systemach trzeba parować w trybie telefonu, a tu akurat jest to super instynktowne. Tak, sprawdziliśmy też również zasięg tych interkomów na naszej ulubionej trasie gdzieś niedaleko Puszczy Kampinowskiej, więc na takim terenie, gdzie jest łąka, pole, jakieś drzewa rosną, zaczyna się las. I prosta droga. I prosta droga, tak. Jakby zasięg to jest 450 metrów. Do momentu, kiedy jeszcze to, co mówi druga osoba, jest zrozumiałe. Więc prawdopodobnie zależnie od tego, w jakich znajdziecie się warunkach, w jakiej sytuacji drogowej i jakim krajobrazie, tak daleko ten zasięg będzie sięgał. Bluetooth niestety ma tą wadę i wszystkie interkomy bluetoothowe raczej, pomimo tego, że deklaracja marketingowa będzie wynosiła kilometr lub więcej, prawdopodobnie taki skuteczny zasięg przy idealnych warunkach będzie wynosił około 700 metrów. To jest już tak grubo w maksie. Realny, używany zasięg, który będzie zawsze działał dobrze, to będzie jakieś 400-450 metrów. No i tu dokładnie nam to tak zadziałało. Ale w mieście nam się nie zdarzyło w ogóle podczas testowania tego interkomu, żebyśmy ten zasięg stracili. No jeżeli nie uciekamy na światłach, tak, jeżeli przejeżdżamy przez światło w tym samym momencie i druga osoba gdzieś tam nam nie odskakuje, no to jakby nie ma z tym problemu kompletnie. Natomiast jeżeli już ten zasięg jest zgubiony, to trzeba odklikać, żeby wywołać ponowne połączenie, nie dzieje się to automatycznie, więc tak to jest jak taki... w Meshu, nie? W Meshu niestety jest to tyle komfortowo, że zawsze jak wjeżdżamy w zasięg, nawet jeżeli się nie widzieliśmy tydzień i nagle znajdujemy się na tej samej ulicy, to jesteśmy już gadamy, a tutaj trzeba będzie się wywołać. Okej, tak, czyli tu przetestowaliśmy sobie nasze wspólne rozmowy, tak, czy ta komunikacja jest dobrej jakości, czy jest zrozumiała, plus, nie wiem, połączenie z telefonem, słuchanie muzyki, komenda z nawigacji z jednosika, więc ja byłam w kasku szczękowym, więc dzięki temu też macie porównanie, jak to będzie w szczękówce działało. Krzysiek był ma zamontowany interkom w integralu, więc na pewno są jakieś różnice, o których teraz opowiemy. Są inne mikrofony. Tak, więc ja jeżeli chodzi o słyszenie Krzyśka, rozumienie go i tak dalej, kompletnie nie mam zastrzeżeń. W ogóle jakość tego dźwięku jest na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest zrozumiałe, fajne, jakby te tony głosu też gdzieś tam są zachowane, więc nie ma takiego robotycznego wydźwięku czy jakiegoś tam trzeszczenia. Dokładnie jak przez jakąś tam mikrofalówkę. Więc tutaj ja się nie mam do czego przyczepić. Ja też nie słyszałam za dużo wiatru z jego kasku i jakichś takich innych artefaktów, jakiegoś trzeszczenia, przerywania. Naprawdę wszystko było ok.
No, do tego dochodzi jakaś taka nasza wrodzona może głuchota, tak, że my już czasem rozmawiając ze sobą, nawet co, bez mówimy interkomu, i tak dalej. musimy się dopytywać, co druga osoba powiedziała, także no, tak już jest z nami. Zawsze w interkomach trzeba mówić powoli, wyraźnie i głośno, tak żeby jednak trochę przy tych wyższych prędkościach też ta jakość dźwięku była zachowana. Emisja głosu trenujcie. Przy takich prędkościach, nie wiem, powyżej 120-130 km ja nadal go bardzo dobrze rozumiałam, pomimo tego, że miałam bardzo głośno w kasku, swoich słów nie słyszałam z tego, co ja mówię, ale to, co on mówił, u mnie było słyszalne bardzo dobrze. Ja nie podzielam tego zdania, ponieważ okazuje się, że drugi mikrofon, który dostajemy w zestawie, który jest na pałąku, jak najbardziej słusznie jest dodany, ponieważ kaski są różne i ktoś może mieć kask otwartym lub z podnoszoną szczęką, ale pierwszą wadą tego mikrofonu jest to, że nie do końca użytkownik jest świadomy, w którą stronę ten mikrofon jest skierowany, a ważne jest to, żeby go skierować w kierunku paszczy, żeby akurat te dźwięki wychwytywać. Nie ma żadnego oznaczenia ani na pałąku, ani na gąbeczce. Trzeba go złapać w rączkę i zrozumieć, gdzie jest, lub zdjąć gąbeczkę i dopiero wtedy zrozumieć, która strona jest właściwa, a która nie jest właściwa. Wydaje mi się, że również ten mikrofon ma troszeczkę inną specyfikację, ponieważ ja słyszałem wszystko, co było w kasku. Wiatr, oddech. Nie były to artefakty, nie były to trzeszczenia, takie, które są bardzo nieprzyjemne, ale były to ewidentnie te świadectwa tego, że Małgorzata żyje i jedzie. Więc jakby słyszałem... Maskanie, siorpanie, smarkanie. Jechałem z Lordem Vaderem, który był w czasie burzy. No. Okej, no ja Ciebie aż tak źle nie słyszałam tego wszystkiego, aczkolwiek może dlatego, że ja pomijam w swojej świadomości trochę takich nieprzyjaznych dźwięków, mój mózg chyba to filtruje, bo potem jak się skupiłam i rzeczywiście, no ja słyszałam gdzieś tam Twój oddech i jakieś tam pociąganie nosem, ale mi to kompletnie nie przeszkadzało, no zwłaszcza, że ja też często, przeważnie podczas jazdy słucham muzyki, więc... Ona no, zagłusza to tło. Zagłuszamy tutaj trochę tego Krzysztofa. No ja bym tutaj przyszedł do tej muzyki. To jest ta rzecz, która mnie najbardziej w tym interkomie, no powiedzmy, nie powaliła i to rzecz, która... Znaczy da się dojść do porozumienia z tym interkomem, ale trzeba zrozumieć pewną rzecz. Interkom łączy się z telefonem, który to emituje do naszego kasku muzykę w formie Bluetootha i on emituje ten dźwięk, ponieważ nie ma żadnej aplikacji, w której można sobie zmienić natężenie dźwięku. Wszystkie dźwięki, które przechodzą przez telefon, czyli połączenia telefoniczne, muzyka, komunikaty z nawigacji i cokolwiek jeszcze sobie tam nie podłączycie, żeby do Was trzeszczało, one będą miały ustawienia takie, jakie ma telefon. Więc, co za tym idzie? Jeżeli będziemy chcieli zrobić głośniej, ding, 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 to on da głośniej wszystko. I potem jakość dźwięku, która dobiega do nas z telefonu, czyli ta wspomniana przeze mnie muzyka i interlokutor, który jest po drugiej stronie kabla, znaczy w sensie telefonu, to jego trzeba dać głośniej telefonem lub przyciszyć, zależnie od tego, jaki jest problem, czy ryczy za bardzo, czy ryczy za cicho. I to jest taki element, który chyba najbardziej dla mnie wyróżnił interkom ekonomiczny od interkomu, który jest nieekonomiczny. Bo interkom, który jest nieekonomiczny, w aplikacji można ustawić sobie głośności różnych komunikatów, różnych źródeł z telefonu. No już abstrahując od tego, można też ustawić, że on sam będzie dawał głośniej i ciszej przez aplikację, czyli w momencie, kiedy mikrofon wykrywa hałas, który jest na tyle duży, że w jego algorytmie wychodzi na to, że warto zrobić głośniej, to robi głośniej, a kiedy zwalniamy na światłach, to on przycisza. I akurat mam taki telefon, jaki mam i w sytuacji, kiedy słucham muzyki, to słucham muzyki na najniższym możliwie poziomie telefonu, a interkom słucham na maksymalnie możliwym głośności tego urządzenia i jak dojeżdżam do świateł, to ta muzyka dla mnie jest tak odrobinę za głośna, mimo wszystko. Czy akurat nie mam tego problemu, bo rzeczywiście interkom jakby ma swoją głośność, inne dźwięki sobie ustawiamy z telefonu i ja byłam sobie w stanie tak ustawić to, żeby jednak ta muzyka była, nie wiem, na dosyć wysokim poziomie też w tym telefonie, nie na minimalnym, że już nie mogę jej przyciszyć, a jednak jakby to było dobrze w tym interkomie stonowane. To jest też taka taka pułapka tego interkomu, że ja na przykład wsiadam, włączam sobie muzykę i łączymy się z Krzysztofem i wtedy wycinam muzykę. Tak, muszę jeszcze raz tą muzykę uruchomić, więc trzeba o tym pamiętać, że nie ma sensu jej wcześniej włączać, tylko dopiero po połączeniu się z innym użytkownikiem, bo ten system i tak ją wyłączy na przykład. Co jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o komunikaty z nawigacji na przykład albo z jednostka, że one są tak znacznie ciszej od muzyki, tak? Więc jeżeli mamy tam wszystko słyszymy naraz i osobę drugą, z którą rozmawiamy, to wszystko, co dociera do nas z telefonu, to na pewno w porównaniu z głośnością innych jakby źródeł, to te
komendy są o wiele cichsze. Tak, myślę, że jakby ktoś się bardzo uparł i poszukał aplikacji, która potrafi w telefonie zmienić natężenia głośności komunikacji względem odtwarzanej muzyki, to poradziłaby sobie z tym problemem. Tak, więc tutaj też na to trzeba uważać. Tutaj Janosik nie ryczy do ucha, uwaga policja, no tylko trzeba się wsłuchać, ale że co, kto? Policja. Dokładnie, więc tutaj tak, są takie małe niuanse, o których myślę, że też powinniście wiedzieć. Mamy tutaj jakby oczywiście w tym interkomie radio, mamy współdzielenie muzyki, mamy różne takie podstawowe funkcje, z których my na co dzień nie korzystamy. Mamy oddzielne gusta muzyczne. No i jak widać po koszulkach też niekoniecznie, Nie wszystkie. ale czasem jest tak, że się bardzo rozjeżdżamy. No dobrze, więc tak, jeszcze przechodząc jakby do innych tematów, no to jak wygląda jakość rozmowy telefonicznej, też jest bardzo dobrze i można dogadać się z drugą osobą przez telefon i ta osoba też słyszy, że jakby wszystko jest w porządku i jakby nawet czasem nie wie, że jedziemy na motocyklu. I tutaj niektórzy z Was pisali, że wadą tego interkomu jest to, że automatycznie on odbiera połączenia, tak, odbiera po 8 sekundach. Ja się zgadzam, że to jest straszna wada. No tak, no bo ktoś dzwoni, to trzeba wymazać ten Zareagować. przycisk, który właśnie jest... Bo inaczej odbierzesz. Tak. A to dzwoni do Ciebie ścigający Cię od dawna ktoś. Komornik albo nie twój szef dzwoni, sprawdzi co robisz, myśli, że masz home office, a ty sobie w tym czasie jedziesz na motocyklu, więc no wiadomo, ja nie lubię rozmawiać w ogóle ostatnio przez telefon i lubię odrzucać, mieć taką możliwość, albo no żeby to po prostu się nie odbierało No, w automatycznie. mojej ocenie zdecydowanie lepiej było, gdyby ta funkcja była defaultowo ustawiona tak, że on nie odbiera sam połączeń, musimy wzbudzić je guzikiem. Tak, no taki plus, że jak ja na przykład mam Siri, to telefon mi mówi, kto dzwoni. No to też jakby wiem, kto dzwoni i mogę wtedy sobie też podjąć decyzję, czy dobra, zostawiam, niech się odbierze, czy po prostu zrzucam takiego pacjenta. No i możliwość korzystania z Siri i z Google'a też jest tutaj do zrobienia. Przydatna, tak, nie ma komend głosowych, czyli nie ma answer, czy tam... Nie można wiem, dobrać jakieś, połączenia tak, telefonicznego, drąc czy się do mikrofonu. Tak, czy głośniej kolejny utwór muzyczny wybrać sobie, po prostu nie można głosowo sterować interkomem, ale możemy się połączyć przez Siri albo asystenta Google ze swoim sprzętem Telefonem. i tak sobie do kogoś zadzwonić, no, wykonać jakby inne funkcje, na które nam pozwala taki asystent, więc to jak najbardziej działa. No wiadomo, że przy dużym hałasie niekoniecznie będzie akurat Siri dobrze nas rozumiało i tak dalej, ale to jest jakby przypadłość wszystkich takich urządzeń. Niezależnie od ceny. Tak, Nie dokładnie. ma to znaczenia. To, co wielu osobom też myślę, że nie będzie pasowało, to jest fakt, że ten mikrofon jest cały czas zabudzony i nie ma takiej kompletnej ciszy właśnie w interkomie. No jakby słychać, że tam jest jakieś napięcie, lekki, no taki poziom jakiegoś tam Oddech, wiatr, to o czym powiedzieliśmy, tak, szum. ale w scenie na przykład jest też jakby, to mi Podobna przeszkadza, sytuacja, tak, tak, że ten mikrofon jest cały czas budzony, to cały czas działa, no i słyszysz takie tam lekkie bzyczenie minimalne, ale są osoby, którym to naprawdę przeszkadza, więc jeżeli nie cierpicie tego, to nie jest to też na pewno interkom dla Was. Dobra, czyli sobie przeszliśmy tutaj przez takie najważniejsze aspekty. Nie ma tutaj słuchawek JBL, tak, więc jeżeli chodzi o jakość tej muzyki, ona jest taka akceptowalna, ja się, pieniądze tak, ja się jest bardzo dalej przy niej dobre. dobrze bawię na motocyklu, Tak. więc tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Nie ma aplikacji, więc sobie też nie ustawicie profili muzycznych, jakiegoś tam podbicia basów, czy tam wokalu, więc o tym możecie sobie zapomnieć. No, chyba ale przez aplikację w telefonie można próbować. no, chyba że tak, ktoś no. ma takie różne tutaj możliwości. Pisaliście też pod naszymi filmami, pod postami, o których komunikowaliśmy, że będziemy testowali te interkomy, także pewnym osobom obcinało komunikaty z nawigacji. A w naszym U nas przypadku tak się nie zdarzyło, tak? Nie zdarzyło się. Pełnym zdaniem nawija to, co ma do powiedzenia. Tak, i jakby to wszystko dzieje się bez priorytetu, znaczy... Nie wycina niczego innego. Jest w tle Tak. i jeżeli się nie zorientuje, że ktoś ci powiedziała, bo mówi to ciszej niż gra muzyka, to jesteś w kropce. Tak, więc jeżeli słuchasz muzyki, masz nawigację, Janosika i rozmawiasz z kimś, to ty wszystko to słyszysz naraz, tak? Więc o tym też trzeba pamiętać. Więc systemy droższe w takich sytuacjach wyciszają muzykę do poziomu, kiedy priorytetem jest, na przykład można w niektórych ustawić, komunikacja przez interkom. I wtedy słyszymy, co mam nam do powiedzenia pan przez interkom lub pani, a w międzyczasie, jeżeli pojawia się komunikat z nawigacji, to ponieważ muzyka jest bardzo cicho, jest zdecydowanie lepiej słyszalny. To taka różnica między droższym a tym systemem. No, tak, no myślę, że takie główne aspekty już poruszyliśmy.
To, co tutaj myślę, że takie jest najważniejsze, to super działa ten interkom w integralu, w kasku integralnym i myślę, że możemy tutaj polecić. Natomiast jeżeli chodzi o kask szczękowy, ja bym tutaj chyba poszukała jednak czegoś takiego bardziej odpornego na ten wyższy poziom hałasu, który mamy w szczękowcu. Albo I coś, kupić co sobie ma gąbkę z myszką. tak. Futrzaną taką gąbeczkę. Tak, Może. coś, co ma jednak lepszy mikrofon, bo jednak ja Krzysztofa dobrze słyszałam, a tutaj ty miałeś problemy i tam cały czas... rozumiałem ten, tylko że cały czas miałem marudziłeś. kakofonię taką właśnie, dodatkowych dźwięków z zewnątrz. Tak, więc Mimo, fajnie, że kask był zamknięty, jakby nie było. Tak, także dziękujemy Motopublice, że nam pożyczyli szczękówkę, w której mogliśmy przetestować ten interkom, bo jak widać są spore różnice w konstrukcjach kasków i przy tym, jak ten interkom działa. Oczywiście to jest produkt chiński, czy nawet w innych produktach premium, które też są de facto produkowane w Chinach, może się zdarzyć, że wszystko działa różnie w zależności od modelu, który nam się trafi, tak? Bo mogą być jakieś trochę upośledzone na przykład modele urządzeń, które dostajemy, albo lepiej zrobione, więc wiadomo, że nie wszystko jest takie w 100% powtarzalne. Z drugiej strony też ważne, żebyście byli świadomi tego, że wasze kaski i aerodynamika waszego motocykla Dokładnie, ma tak, bardzo tak. duży wpływ na to, co osoba po drugiej stronie będzie słyszała i to, jak głośno będziecie musieli wy ustawić swoje urządzenie, żeby móc słyszeć kogoś innego. To jest jakby bardzo subiektywne. Okej, więc tutaj też jeszcze wspomnijmy, tutaj podsumujemy to, czego brakuje też tym interkomom, tak? Bo to, że nie mają aplikacji, to jest dosyć takie szerokie pojęcie, bo do czego jest aplikacja, tak? Czyli przez brak tego dodatkowego software'u, to co najważniejsze, nie możemy sobie instalować aktualizacji żadnych, więc to jest taki chyba największy minus braku tej aplikacji. Patrząc, jak to robią marki, które tą aplikację mają i jak wiele funkcji są w stanie software'owo dodać nawet Dokładnie. do urządzenia, to jest to pewna wada. Bo ten system po prostu nigdy nie będzie ewoluował. On taki jest i koniec. Nawet w standardzie Bluetootha, jeżeli wejdziemy Bluetooth na 6.0 albo 15.0 za lat 3, to może się okazać, że te systemy będą już upośledzone. Ale no jakby na razie wszystko działa, huczy, buczy i gra. Tak, to czego tutaj właśnie pozbawia nas brak aplikacji, no to jest ustawienie czułości mikrofonu, tak? Czyli naprawdę dużo rzeczy można sobie w interkomie premium poprawić. Właśnie tutaj mieliśmy problemy na przykład z tą czułością interkomów Cardo, więc aplikacja nam w tym bardzo pomogła. Poziom dźwięku, tak, dla różnych źródeł, to już o czym mówiliśmy, też można sobie na poziomie aplikacji ustawić i to naprawdę bardzo się przydaje i w momencie, kiedy długo podróżujemy, jesteśmy zmęczeni i chcemy jednak, żeby ta muzyka ciszej trochę grała, a jakby te dźwięki na przykład Komunikaty z nawigacji były tak, głośniejsze, przebijały się. To tak, nie to ma wtedy problemu. naprawdę bardzo pomaga, a tutaj jakby tej opcji nie ma, ale pamiętajmy, że to jest ta budżetówka. Nie ma też tej automatycznej głośności, że kiedy jedziemy szybciej jest więcej hałasu, interkom gra głośniej albo ciszej, kiedy już zatrzymujemy się na światłach, więc tego na przykład brakuje. No i na przykład też mamy opcję wycinania szumów w tych interkomach premium, więc no tutaj też jesteśmy tego pozbawieni. Te protokoły i to oprogramowanie, które służy do wycinania szumów, tutaj nie sprawdza się najlepiej, jeżeli chodzi o kask inny niż integralny. W sensie jest pewien poziom szumów, do którego on sobie radzi, a powyżej pewnego już sobie średnio radzi. Tak, no i brakuje tutaj ustawienia tych profili muzycznych, tak, o czym tu już wspomnieliśmy. No i samego jakby zarządzania tymi użytkownikami, które gdzieś tam mamy, tak, dodatkowe możliwości łączenia się z nimi, wyłączania ich, no to się bardzo przydaje, bo my to często robimy w Cardo na poziomie aplikacji, bo nam się nie chce przeklikiwać przez te wszystkie przyciski. Aplikacja więc bardzo dużo pomaga. na poziomie aplikacji jest o wiele prostsze, ale okej, umówmy się, to jest interkom za 300 zł. Tak. Więc jest musi mu świetny brakować wielu pieniądze. rzeczy, tak, żeby to miało gdzieś tam sens. Mi jeszcze brakuje tego, żeby można było, bo tu generalnie nie ma możliwości wzbudzenia mikrofonem tego urządzenia, żeby wykonało jakąś funkcję. Jeżeli pojawiłaby się taka funkcja, to możliwość odebrania połączenia telefonicznego bez konieczności odrywania rąk od kierownicy jest dla mnie funkcją na duży plus. Aczkolwiek w interkomach premium, takich jak Cardo, które ja mam, powiedzieć. ja nie jestem w stanie korzystać z tych komend głosowych i mam jakiś akcent transylwański. Cardo w ogóle mnie nie rozumie, nawet Answer. Jakby tutaj w ogóle nie działa w moim przypadku, więc czy te komendy głosowe są, czy ich nie ma, dla mnie nie ma kompletnie żadnej różnicy. Natomiast mnie na przykład to rozumie Siri i Siri się dogaduje, więc tutaj ja mogę z nią gdzieś tam współpracować. Wtedy się dogadują. Tak, więc nie ma tutaj komend głosowych. Ten poziom baterii tak też jest tylko z poziomu urządzenia widoczny lub tam z poziomu połączenia Bluetooth na Samsungu. Fajnie by było to wiedzieć. Nie ma mesza. Ale to jakby nie wymagajmy. Akurat mesh to jest technologia, która prędzej czy później zdominuje rynek interkomów, ale na razie jakby te tanie produkty nie muszą go mieć.
Tak, więc tak podsumowując, gdybym ja teraz rozglądała się z jakimś interkomem i po przetestowaniu tego urządzenia, ja bym je kupiła. Oczywiście. Te 300 naprawdę świata ludzie. Ja to w ogóle jestem za tym, że jakbym wszedł na kurs prawa jazdy i chciałbym, żeby mój instruktor mi wydawał polecenia na placu, to bym kupił sobie takie urządzenie i dał numer instruktorowi i powiedział: ty weź mi bezpośrednio, mów, co ja źle robię, i na placu to by działało bez pudła. Dokładnie, tutaj jakby dla takich potrzeb jest to idealne rozwiązanie. Może przy kasku szczękowym warto tutaj się rozważyć i nie wiem, może kombinować z czymś innym, ale jeżeli macie kaski integralne, to możecie kupować jakby taki zestaw ciemno, chyba że Wam przeszkadza to, o czym powiedzieliśmy, tak? Jakby te pewne aspekty. Szykujcie hajs, będzie drogo, ale będziecie zadowoleni. Tyle, no jeżeli nie jesteście wymagający i chcecie po prostu spróbować tej przygody z interkomem, to ten interkom powie Wam, czego szukacie od swojego następnego interkomu. To podobnie jak z kaskami. Kupujecie pierwszy kask po to, żeby tak naprawdę za 2 lata zweryfikować tą rzeczywistość z tym, co Was spotka na drodze, to co sobie wymarzyliście, i jeżeli to pyknęło, to ok, a jak nie, to wiedzcie, że dalej te interkomy, które są droższe, dają sporo funkcji więcej. Tak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jak ja słyszę słowo Chińczyk, chiński interkom mi się zawsze kojarzyło naprawdę z jakąś taką Walkie-talkie. bardzo niską jakością i z tym, że będzie więcej walki jeszcze z tym połączeniem tych interkomów, jeszcze z innymi markami, no bo w markach premium naprawdę jest to czasem droga przez mękę. Yes. I ja myślałam, że te Chińczyki nas pokonają i że będzie to dosyć negatywny film, ale naprawdę naprawdę z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że polecamy jakby tak zainteresowanie się tym urządzeniem i cieszenie się po prostu z jazdy, rozmów i słuchania muzyczki. No to tyle chyba w tym filmie. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące interkomów, to jeszcze pewnie pojawią się recenzje osób, które zostały przez nas w cudzysłowie obdarowane, ale zobligowane również do tego, żeby nagrać własną recenzję. Liczymy też na to, że te recenzje ze względu na swoją bardzo wysoką wiarygodność będą przedstawiały pozostałe wady i zalety tych produktów okiem takiego normalnego, standardowego, motosapiensowego użytkownika. Dobra, kończymy, bo już nie ma się co za bardzo rozgadywać na ten temat. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! Pa.